Cześć, dzisiaj mamy prezentację drugiej części rozpakowania bardzo dużego zakupu starych, fajnych scyzoryków. A to chwila na autoreklamę. Kto jeszcze nie zasubskrybował kanału, to zapraszam do subskrypcji, naciśnięcia dzwoneczka, włączenia powiadomień, napisania jakiegoś komentarza i dania łapki w górę, w dół, jak się podobało, jak się nie podobało. Wszystko przyjmę. A teraz przejdźmy do rozpakowania scyzoryków. Tutaj mamy taki fajny scyzoryk. No niestety był intensywnie użytkowany. Elia Grossfry, Robi Class, Solingen Germany. Fajny. No niestety swoje najlepsze dni ma już za sobą. Widać, że ostrze bardzo spracowane. No ale scyzoryk tej firmy to dobra jakość. Widać, że służył wiernie, aż skończył w tym stanie. Kolejny scyzoryk. Tutaj nie widzę. Jest jakieś oznaczenie, ale nieczytelne. Na shortach pewnie już będzie można stwierdzić, co to jest, bo... ludziki, czyli Henkels. Scyzoryki Henkelsa też są w miarę dobre, ale ten ma coś ze sprężyną. Luźna jakaś taka. Może to kwestia tylko wyczyszczenia. Całkiem ładny, kompletny. No, wymaga zajęcia się nim i będzie ok. Kolejny scyzoryk. Też fajny. Imperial. Irland. No. Scyzoryk no też do przeczyszczenia, ale to jest taki właśnie standardowy, mocno to wszystko będzie, do wyczyszczenia i do podpolerowania. Standardowa produkcja Imperiala. Mam jeden, ale uszkodzony, a ten jest pełnosprawny. No i widać, że ostrze nawet nie jest bardzo zużyte, po prostu oblazło. Po podpolerowaniu powinien dobrze się prezentować. Tutaj mamy chińskiego Sheffielda. No jest stainless. Obecnie produkowany Chińczyk, laserem wypalony Sheffield, ale równie dobrze to mogłoby być Lagilo. Ładny. W etui jest fajny. Skórka taka dosyć sztywna, ale etui jest fajne. Scyzoryk może być taki średniak. Następnie wpadł węgerek. Ładny, nic mu nie dolega. Pełnosprawny. Będę później sprawdzał, co to za model, ale to mam takiego zdaje się. Kolejny węgiel. Tu ma wklejany znaczek. Ten jest dwurzędowy. No, też fajny. Tutaj mamy kolejny scyzoryk. Co to jest? Nie ma znaczka. Albo całkiem zszedł, albo nie było. Zaraz zobaczymy, co to chowa w sobie. Tutaj nic. O, węgiel, ale też po przejściach ktoś go szlifował. Dwurzędowy z pilniczkiem taki. Zwykły. Dziwne, że te okładki nie mają znaczka, ale musiał się zetrzeć, bo chociaż tego czuć pod palcem. No, dziwne, że tu nie ma. No cóż, bywa i tak. Mały Victorinox. Badliche Zeitung. Reklama jakiejś gazety, czy co? No, standardowy Victorinox. To jest akurat nic nadzwyczajnego. Taki nożyk Bach Son Gischen Forschhoff Solingen. Taki zwykły. Jakiś lata 80. Może 90. Tu mamy kolejny Rostfry Solingen. No niestety czubek do zrobienia i taki no name. Widać, że stary, lata 60. pewnie. Kolejny. Tu fajny scyzoryk. Zielony Inox Solingen, oksydowany na zielono. Reklama Bayera, to teraz już mam dwa scyzoryki Bayera. Reklamę i jeden nóż do otwierania papieru. Z tego co widziałem, to oni mieli dużo takich reklamówek. Fajnie, że wpadło. Tutaj jest taka pochewka na nożyk, ale bez nożyka.
Co tam dalej? Co tam dalej? To jest kolejna pochewka. Tu mamy tak, oksydowany inox Solingen, więc fajny. No, wygląda bardzo dobrze. Wszystkie narzędzia poza nożyczkami oksydowane. Sprawne nożyczki. No ładny. Inoxik. Kolejna rzecz. No co to jest? Taki multitool pilnik, świder, śrubokręt, uchwyt do śrubokrętów. Znowu. I scyzoryczek. Niestety scyzoryk niesygnowany, ale okładki w bardzo ładnym stanie. No ogólnie fajny scyzoryk. Za samego takiego to można by spokojnie z 30 zł wołać. No, trzeba go wyczyścić i nasmarować. Raczej tylko nasmarować. A w tym zestawie, jeśli to jest komplet z tym, no to wydaje mi się, że można nawet więcej. Spoko. Tutaj mamy, o to jest coś bardzo ładnego. Co to będzie? Rosfry Robi Class. No i ten jest piękny. Tu mamy taki mały scyzoryk. Widać, że nigdy nie używany. Oba oszcza sygnowane. Tutaj jest pilnik. Wszystko elegancko. Tutaj kość. Albo tworzywo, ale chyba kość. No piękny jest. Właśnie dla takich scyzoryków warto zbierać scyzoryki. Śliczny po prostu. Damy go tutaj. To już mamy dwa Robi Classa. Ten i ten. Kolejny nóż. No, też garniturowy. Jak nowy. Faktura pod palcami czuć, że wczoraj wyszła z fabryki prawie. Ostry. Rosfry. A nie widzę niestety producenta nigdzie. No niestety nigdzie nie widzę producenta. Germany Stainless Rosfry. Szkoda, ale jest piękne. Jakby miał jakiegoś fajnego producenta jeszcze, wszystko klika jak trzeba, to by było super. Duisburg. Ślicznotka. Dobra. Tutaj mamy też coś fajnego. Taka ala masa perłowa, biała. A może prawdziwa masa? Możliwe. Nicht Rostfrei. Henkels najprawdopodobniej, bo są ludziki. No to co? No nie ma nazwy, ale są ludziki, to będzie Henkels. Też bardzo ładny. I też do nasmarowania. Musiały długo leżeć nieruszone. Kolejny. Co my tu mamy? O, też ślicznotka jakaś. I też Robi Class. Piękny. Mały jest ten scyzoryk, to chyba damskie takie. Albo garniturowe. Nówki sztuki. Nie wiem ile za taki trzeba by zapłacić, ale na pewno nie mało. No to mamy trzeci Robi Class. Jeden spracowany, dwa nówki sztuki. Kolejny scyzoryk. O. Co to będzie? Man. Też ładny. Ostatnio na giełdzie Staruci w Będzinie kupiłem, zdaje się, takiego Brookman Solingen. Ale ten jest dużo ładniejszy chyba od tamtego. Fajny. Też bardzo dobrze zachowany. Cyk do etui. Kolejny scyzoryk. No to będzie też coś fajnego. Ładne okładki. No. Śliczny. No i Class robi. Już paznokcie zacząłem mieć
coś przeciw otwieraniu. Dobra. W każdym razie bardzo ładny. Na pewno będą prezentowane te scyzoryki jeszcze na shortach, więc zapraszam do obejrzenia w przyszłości. Kolejny scyzoryk. To już taki. Omega Solingen. Też bardzo fajnie. Nie wiem, jakoś tak najbardziej to lubię scyzoryki Omegi i Robiego Klasa. Chociaż ten to jest taki zwykły, no wytarł się trochę, ale jest jeszcze w miarę przyzwoitym stanie. No ten niestety jest uszkodzony, tutaj ma łamane okładki. Co to było? Czubek też hardkopf uszkodzony. Tutaj garniturowiec, ale no name. Też bardzo ładny. Kolejny scyzoryk. O, ten jest śliczny. Podobny do tamtego, ale chyba trochę większy. Bardzo ładny. Mamy kolejnego Robiego Klasa, to już 5. Następny Robi Klas. Taki zwykły, niepozorny. Nawet nie wiedziałem, że to będzie Robi Klas. Czyli to już jest raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu mamy coś takiego ładniutkiego. I to będzie Bonza. A Bonze przyjęł Robi Klas. I jeszcze tam chyba 2 czy inne filmy, takie dosyć stare. Tu mamy takiego dużego noża. Boker. No i to jest super wiadomość, bo Boker też fajne noże robił. Niestety jedno z głównych oszczy, to mniejsze oszcze jest złamane. Szkoda. Ale to drugie jest jak nowe, chociaż przybrudzone do wyczyszczenia. Szkoda, że jest uszkodzony, bo by był bardzo fajny. Tak, to jest tylko fajny. To jest Chińczyk, którym się diabłem przy otwieraniu paczki jest ostry jak brzytwa. Niestety. Co my tu mamy dalej? Gebr Burns. Taki garniturowiec. Tutaj otwieracz. Rozfraj, taki najzwyklejszy. Ten FB. Nie wiem, co to za firma. Będę musiał sprawdzić. FB. Ładny. Tu mamy brelok taki, ale chyba nie sygnowany. Stainless Hong Kong. Z Hongkongu, chiński. No fajnie. Z chiński, z Hongkongu. Tutaj hardcore, nie. Boker. Nie, mamy drugiego Bokera. Fajnie. Następny nóż. Nie wiadomo, co to jest. CW. Coś. No nieczytelne. A tu na tym, no jeszcze ostrze luźne. Trochę. Chociaż działa sprężyna. Nie będę otwierał, bo łamy do końca paznokcia, ale scyzoryk do obejrzenia to jest raczej prawdziwy róg. Nie jakieś dziadostwo, więc trzeba by było coś z nim zrobić. Tutaj mamy taki ładny scyzoryczek. A to będzie... co to będzie? Taki ni to lew, kot, nie wiem, będę musiał sprawdzić, nie widziałem tego logo jeszcze na scyzorykach, ciekawy, ładny. To jest taka zwykła reklamówka, rozfraj. Tutaj kolejne. Co my tu mamy dalej? Tu mamy takiego fajnego Inoxa, bardzo ładny, taki metaliczny niebieski.
Takie to już miałem 2 chyba. Dałem koledze kiedyś 1. Tu mamy ładny nożyk, scyzoryk pełnowymiarowy. Znowu ten lew i pisze Cutlers and coś tam. Więc tajemnica się częściowo rozwiązała. Mamy następny taki ładny scyzoryk. Tutaj Indianin, no ale niestety pordzewiały do wyczyszczenia. Niektórzy zbierają te zdobione motywami Dzikiego Zachodu scyzoryki. Tutaj kolejny nożyk Gebrhoppe, odważnik. No fajny do nasmarowania. Co my tu mamy? Mosiężne okładki. Też ten lew. To kolejny do kompletu. Tu jest coś bardzo fajnego. Ładnie zdobiony. Okładki w ogóle. Heinrich Harling Evershin. O, jest. SMF. Super. Ci, co robili ostrza do niemieckich bagnetów i noży grawitacyjnych. Tu jest taki ładny miodowy, ale niestety korkociąg komuś nie zadziałał. Wittgen. Szkoda go trochę. Następny kościany. I znowu ten Kutterson. No to już któryś z kolei. Tu mamy Fridur. Ładny. Skórzane okładki naklejone. I tu chyba jest też czarny. Identyczny. Tak. Identyczny. Kolejny nóż. Co to jest? Bota rozfraj do rozpracowania, no i do wyczyszczenia, ale będzie spoko. Następny nożyk, no wyłaś, niesygnowany, ładny, ale niestety bez opisu. Tu jest jakiś nowszy, Paul A. Henkels. O, Henkelsa takiego scyzoryka nie mam jeszcze, no ale widać, że swoje przeszedł do wyczyszczenia. To jest Chińczyk, tak, Hinol. Tu mamy kolejny rozfraj, taki mosiężny. I jeszcze jeden. Co to jest? Halma. No ja nie miałem chyba scyzorka z tej firmy, albo miałem jeden. No to teraz jest kolejny. Wydaje mi się, że tu były coś naklejone na te okładki, bo to raczej taki nie był. Dziwne. Tutaj taki maluch, brelok, niestety zardzewiały cały. Jest napis, ale nie odczytam teraz. Tu jest jakaś ślicznotka. Fez. No Fez też robi scyzoryki, motylki tego typu. Tu mamy Rozfraj i Trójząb Ed Wurschhoff. No, ładny garniturowiec. Ern to chyba też stara firma, z tego co kojarzę. Czy Erma? Erma robiła magazynki do MP. No name. Co tu jest? FS coś. Nie wiem co to. Będę musiał zidentyfikować, ale ładny garniturowiec. No i ostatni. Szczęśliwie. Też jakiś breloczek rozfraj niemiecki. Dobra. I tak się prezentuje zbiór. Robiego klasa mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fajnie. Bokera mamy 2. Bolsa tu jest 1. Omega 1. Te inne Imperial
Wengery, Henkelsy, Richardsony. No dużo ogólnie. Bardzo jestem zadowolony z zakupu. I część na pewno u mnie na długo zostanie. Dzięki za obejrzenie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów o nożach, scyzorykach starych, nowych, polskich i zagranicznych, to zapraszam do subskrypcji kanału, naciśnięcia powiadomienia, dzwoneczka, dania łapki w górę i napisania jakiegoś komentarza. Dzięki i na razie.